Witamy Was serdecznie. Jestem Marcin Wolny, to Mirek Kliś. Przyjeżdżamy z Krakowa. Wspólnie prowadzimy Studio Otwarte. Parę słów o samej firmie. Studio istnieje od 2000 roku. Wspólnie z Mirkiem pracujemy już 10 lat. W tym momencie studio zatrudnia 5 osób z stałego zestawu, plus dosyć szeroki wachlarz kooperantów i współpracowników. Jak wiecie albo nie wiecie, staramy się specjalizować w identyfikacji wizualnej, chyba z niejakim powodzeniem. Zaproszono nas, byśmy opowiedzieli o relacjach i zaczniemy od tego, że nie jesteśmy specjalistami od relacji. Nie jesteśmy ekspertami od relacji i dlatego to, co będziemy opowiadać, proszę, traktujcie bardziej jako studium przypadku, jako jakiś case, niż jakieś wytyczne, które należy stosować, budując własne relacje z klientami. My jako studio jednak jesteśmy dość specyficzni i w tym, co robimy, jak robimy i dla kogo pracujemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no nie jesteśmy już młodymi i gniewnymi, bardziej starymi i zgorzkniałymi. I ci klienci też patrzą na nas z perspektywy no już 10 lat, kiedy prowadzimy to studio. Postaramy wam się doradzić najlepiej, jak umiemy, ale bierzcie poprawkę na to, gdzie po prostu my jesteśmy jako studio. Będzie o tych relacjach. My, prawdę powiedziawszy, mamy tylko dobre relacje z klientami. Powód jest prosty. Ci klienci, z którymi mieliśmy złe relacje, już dawno temu nie są naszymi klientami. Oni odeszli, ktoś inny ich już obsługuje, a te dobre relacje, które mamy z klientami, bardzo często ratowały nam tyłek w sytuacjach, w których po prostu coś zawalaliśmy. One przekładają się na dobrą atmosferę pracy i to ma naprawdę bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o jakość projektową. Te dobre relacje często ratowały nam projekt. One były tym języczkiem uwagi, który decydował o tym, czy projekt przechodzi, czy nie. Dzięki nim mamy też większe zaufanie u klientów. No i ci klienci, którzy są zadowoleni z nas, z którymi mamy dobre relacje, bardzo często są naszym ambasadorem. Oni polecają nas dalej, a ci klienci, którzy przychodzą z polecenia, naprawdę są na wagę złota, dlatego że oni obdarzają nas już na starcie dużo większym kredytem zaufania niż taki klient, który przychodzi z zewnątrz i to zaufanie trzeba dopiero budować. Bardzo ważna jeszcze kwestia jest taka, że nie czujemy się tymi ekspertami od relacji i w naszej takiej codziennej pracy z klientami kierujemy się przede wszystkim intuicją i doświadczeniem. Może opowiemy kilka słów o samym studiu, dlatego że filozofia i tożsamość studia tak naprawdę determinuje wszystko to, co się dzieje w studiu, to dla kogo pracujemy i jak pracujemy. Po pierwsze jakość. To też wpływa na nasze relacje z klientami, bo uznaliśmy, że rozważając czy jakość, czy relacje, czy może zysk, jednak ta jakość projektowa jest najważniejsza i nie wynika to ze stricte artystycznej ambicji, ale chyba z dość świadomej strategii biznesowej. Stwierdziliśmy, że lepiej zainwestować w mocną, budzącą zaufanie, rozpoznawalną markę, niż skupiać się na bieżącym zysku i czasami warto się uprzeć przy swoim, może zrezygnować ze zlecenia, może od niego odstąpić, niż wypuścić coś, czego będziemy się wstydzić, pod czym nie będziemy mogli się podpisać. To, że jakaś jest najważniejsza, wpływa też na relacje wewnątrz zespołu, a nawet między nami jako wspólnikami. Najbardziej zażarte dyskusje, nawet kłótnie czy konflikty, o ile pamiętam, nie były nigdy o pieniądze, o kwestie personalne, tylko właśnie o kwestie projektowe, o niezgodność co do tego, czy coś jest na tyle dobre, żeby to wypuścić w świat, czy może tego jeszcze nie robić. Co do filozofii studia, to chyba zahaczamy o motywację tego, po co my w ogóle pracujemy i jak podchodzimy do swojej pracy. Staramy się zajmować rzeczami sensownymi i to też mocno wpływa na rodzaj klientów, jakich obsługujemy i to, w jaki sposób są oni obsługiwani. Nie czulibyśmy się komfortowo pracując przy zleceniach, w które nie wierzymy w 100%. Dotyczy to zarówno rodzaju biznesu, jaki prowadzi klient, czy przedsięwzięcia, jakim się zajmuje. Jeśli nie widzimy jego sensu, mówimy to klientowi wprost. Wchodzimy już na dość grząski grunt rozmowy o biznesie, a nie o projektowaniu, ale przy
naszej pozycji na rynku i czasie, który spędziliśmy już w tej branży, poczuwamy się do tego, żeby z klientami wprost o tym rozmawiać. Nie bierzemy też udziału w zleceniach, które nie gwarantują sukcesu projektowego, bo na przykład początki są trudne, mamy dorobić coś do istniejącej już identyfikacji, czy do materiałów, które są naszym zdaniem tak złe, że nic dobrego nie da się już z tym zrobić. Relacje z klientem są ważne, ale wspomnieliśmy już o tym, że będziemy mówić nie tylko o relacjach z klientem, bo w naszym zawodzie ważne są też relacje w zespole. To dotyczy tych z was, którzy już pracują w teamie albo będą pracować w większej firmie, albo w zespole, kolegów, którzy się zebrali po studiach, albo spółkach, które się po studiach zawiążą. Pamiętajcie, że to, jak jest między wami, jak się traktujecie, jak komunikujecie, jest równie ważne, jak to, jak reprezentujecie się wobec klienta. Drugi aspekt relacji, o którym też będziemy mówić i o którym chcieliśmy wspomnieć i podkreślić jego ważność, to relacje z branżą, tak? To dzisiejsze wydarzenie jest świetnym przykładem tego, że da się to robić w fajny sposób i że to bardzo wiele wnosi. Oprócz robienia sobie dobrego PR-u, przemawianie branży jednym głosem i zgoda w branży to bardzo ważna dla nas jako projektantów rzecz i cieszę się, że pracuję w zawodzie, w którym projektanci przynajmniej starają się mówić z jednym głosem i tworzą wspólny front wobec klienta, bo to jest w interesie nas wszystkich. Parę liczb. Kilka liczb. Po pierwsze, średnio rocznie dostajemy około 250 zapytań. To są wszystkie zapytania, które wpadają do studia. O zrobienie całościowej identyfikacji, o zrobienie katalogu, ulotki, strony www, kampanii i tak dalej. Z tego 200 zapytań jest odrzucona już na starcie. Jakie to są zapytania? To są zapytania, zaproszenia do darmowych konkursów projektowych, w których po prostu nie startujemy. Z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że uważamy, że za każdą pracę należy się płaca. Druga sprawa to jest sposób pracy studia. My bardzo blisko pracujemy z klientem, bardzo blisko, bardzo często robimy mu strategię komunikacji, razem pracujemy przy takiej strategii komunikacji i tryb konkursowy maksymalnie kłóci się z takim podejściem. Dlatego nie startujemy w takich konkursach darmowych. Bardzo rzadko, bardzo rzadko, to chyba zdarzyło się 2 albo 3 razy, wystartowaliśmy w konkursie przy tym minimalnym rejection fee. Inne zapytania, w których nie bierzemy udziału, to są, czy inne projekty, w których nie bierzemy udziału, to są takie projekty, w których nie mamy zapewnionej jakości projektowej. Czyli na przykład zróbcie nam stronę www, ale widzimy sami, że identyfikacja jest nie najwyższej jakości, że generalnie klient sam nie wie, jak siebie komunikować. I jeśli nie ma dialogu, nie ma dalszej chęci ze strony klienta, żeby coś z tym zrobić, to wtedy my mówimy w ten sposób. OK, drogi kliencie, może jeśli nie teraz, może w przyszłości, ale będziemy dla ciebie pracować tylko pod warunkiem, jeśli sobie wyprostujesz te rzeczy, które dla nas są po prostu ważne. Stronę www zróbmy w innym terminie. Zapraszamy. Inne zapytania to są na przykład zapytania te, w które po prostu już nie wierzymy. To jest to, o czym mówił Marcel. Nie będziemy w stanie w 100% po prostu zaangażować się w projekt. I to są wszelkiego rodzaju zapytania o identyfikację miast, regionów, województw, ministerstw. Po prostu nie wierzymy w takie projekty i nie będziemy ich robić. No i jakość projektowa przekłada się, czy inaczej, jakość pracy przekłada się również na tą jakość projektową. Dlatego jeśli tej jakości pracy nie będziemy mieć zapewnionej, to też nie wchodzimy w dany projekt. Na przykład praca na wczoraj, praca w trybie pożaru, po prostu się nie sprawdza. To gwarantuje konfliktami, jest bardzo mała szansa na to, żeby zrobić coś fajnego, coś, co będzie po prostu jakąś wartością. Pozostałe zapytania to jest cały pakiet zapytań od klientów, z których po prostu czujemy, że się z nimi nie dogadamy. Nie nadajemy na tych samych falach, oni zupełnie inaczej rozumieją, mają zupełnie inną filozofię działania, dlatego odrzucamy takie zapytania. Te 50 ofert i te 50 potencjalnych klientów, z którymi podejmujemy rozmowy, kończy się zwykle średnio podpisaniem 8 zleceń i
No i kilka wniosków z tych wszystkich liczb. Po pierwsze, strasznie dużo czasu, bardzo dużo własnej energii tracimy na szukanie klientów, którzy wyznają taką samą filozofię jak my. To jest bardzo dużo pieniędzy i to jest bardzo dużo dobrze wykonanej i nikomu niepotrzebnej pracy, która po prostu idzie do piachu. I wniosek, warto dbać o relacje z tymi klientami, z takim trudem udało się dogadać. To jest pierwszy wniosek. I druga rzecz, którą też zauważyliśmy, to są proporcje projektów, nad którymi pracujemy. To znaczy, coraz częściej zdarza nam się pracować nad projektami dla stałych klientów i nad projektami klientów, którzy przyszli z polecenia. Jako ciekawostka, w ubiegłym roku w zasadzie to był tylko jeden projekt dla klienta, który przyszedł z zewnątrz. Pozostałe projekty, nad którymi pracowaliśmy, to wszystko były projekty albo dla klientów z polecenia, albo dla naszych stałych klientów. To, co powiedział Mirek, jest dla nas bardzo ważne i bardzo symptomatyczne. Polecenie, przynajmniej w Polsce, dalej działa najsilniej. Klient, który trafia do nas z polecenia, który usłyszał od nas od innego, najlepiej zadowolonego już klienta, daje nam podwójny kredyt zaufania, tak? Jest wtedy łatwiej, sprawniej, przyjemniej, ale te polecenia zdobywa się po pierwsze długoletnią i ciężką pracą, a po drugie budowaniem relacji nie tylko stricte marketingowych, ale też tego całego otoczenia relacji, o którym wspomnieliśmy. Wniosek z tego przydługiego wstępu: budujcie sieć relacji nie tylko w postaci własnej strony www, nie tylko w postaci własnego portfolio, ale rozsądnej, umiejętnej i fajnej obecności, gdzie się tylko da i dbania o te relacje wszędzie wokół, jak w życiu. Jako że jesteśmy na elementarzu, to opowiemy teraz krok po kroku, jak przebiega kontakt z klientem od pierwszego telefonu, od pierwszego maila, bo już w tym momencie zaczynamy budować relacje, więź z tymże klientem. No, mówi się, że to pierwsze wrażenie jest najważniejsze i ono jest naprawdę ogromnie ważne. My przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego pierwszego kontaktu i mimo tego, że tak dużo zapytań odrzucamy, to jednak już na tym etapie i przy tych klientach, których odrzucamy, potencjalnych klientach, już staramy się zbudować jakąś relację, pozostawić po sobie dobre wrażenie. Zawsze odpisujemy na maile. To jest bardzo przestrzegane. Zawsze odpisujemy, dziękując za zapytanie, tłumacząc, dlaczego nie będziemy dla kogoś pracować i zapraszając w przyszłości. Ja bardzo często też dzwonię do klientów. Staram się mu w jakiś sposób doradzić tym klientom, podpowiedzieć coś, powiedzieć, czego szukać gdzieś, może szukać jakiejś osoby, może szukać jakiejś firmy, podpowiedzieć, w czym jest problem, być może w jego myśleniu, podpowiedzieć, jak zabrać się do takiego zlecenia. I feedback jest taki, że czasami ci klienci po prostu wracają. Oni pamiętają, że wtedy się nie dogadaliśmy, zwróciliśmy uwagę na kilka aspektów, które nie mieli przemyślanego, ale za 2, za 3 lata oni do nas wracają. Pamiętają, że była taka rozmowa, pamiętają takie maile i już wtedy na dzień dobry naprawdę dostajemy bardzo duży kredyt zaufania. Naprawdę na wiele sobie możemy pozwolić. Telefony. No to jest mój konik, to Marcel będzie mnie teraz stopował. Z telefonami jest tak, że można na telefonie bardzo dużo ugrać, ale to jest też potencjalna mina, bo można palnąć coś głupiego, bez zastanowienia i sobie po prostu spalić kontakt. Z tymi telefonami jest tak, że ja daję sobie szansę błysnąć czymś przed klientem. Robię zawsze research. To jest krótki research, 5-10 minut, po to, żeby zobaczyć, co to jest za firma, jakie ma materiały, w jaki sposób się promuje. Zestawiam problem, który ktoś wysłał w mailu, tak, chcę nowe logo, z faktycznymi problemami danej firmy. I jest jeszcze jedna rzecz, o której szukam, to jest informacji o danej osobie. Nie interesuje mnie tak naprawdę to CV, chociaż tam też można znaleźć bardzo ciekawe informacje. Na przykład to, że ktoś przyszedł do danej firmy 2 tygodnie temu, miesiąc temu. To oznacza, że prawdopodobnie nie jest decyzyjny. Nam bardzo zależy na to, żeby spotykać się z osobami, które decydują. Być może też nie zna dobrze jeszcze tej firmy, tego produktu. Dlatego już tu
to są jakieś sygnały ostrzegawcze i ja staram się w ten sposób rozmawiać, żeby już podrążyć temat, z kim będziemy pracować, kto będzie podejmował decyzje, czy będziemy mieć szansę bronić projektów przed osobami, które właśnie są decyzyjne, czy jednak nie. I szukam jeszcze takich informacji nieformalnych, to znaczy to, czy ktoś jest miękki, czy ktoś jest formalistą, bo te rozmowy są bardzo różne. One mogą trwać 2 minuty i 3 minuty i mówimy tylko o konkretach i szybko żegnamy się, dlatego że cenimy swój czas. I są rozmowy, te pierwsze rozmowy, które trwają 1,5 godziny, 2 godziny, czasami rekordowo 2,5 godziny, bo rozmawiamy o firmie, o problemach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale daję sobie tą szansę tym delikatnym pierwszym researchem po to, żeby po prostu nie improwizować przy takiej rozmowie telefonicznej. Jest jeszcze kilka patentów, które stosuję, które są przedmiotem niewybrednych żartów w studio i ciągłej szydery. Czyli na przykład ja moduluję głos po to, żeby wzbudzić zaufanie. Robię to przez pierwsze zdanie, przez pierwsze 2 zdania. Zrób to, stary. Czyli na przykład osoby, które zadzwonią do studia, prawdopodobnie usłyszą coś takiego. Studio otwarte, słucham. Kończy się to tak, że kiedy klient odzwania i chce rozmawiać z Mirkiem, a nie pamięta jak się nazywał, prosi tego miłego pana o głębokim barytonie. Często jest tak, że szukają wzrokiem kogoś wzrostu 2-metrowego, 150-kilogramowego, a taki wychodzi szczypiorek, który właśnie w ten sposób mówił. Dzień dobry. Chciałbym, żebyście pamiętali o jeszcze jednej rzeczy, o której Mirek nie powiedział, bo to dla niego naturalne. Rozmawiacie z człowiekiem, a nie z firmą. Zwłaszcza jeśli to jest osoba, która pracuje tam, a nie jest właścicielem tej firmy. Jakby się nie skończył wasz kontakt, nie wiadomo, gdzie ta osoba jeszcze będzie pracowała. Jeśli dobrze was zapamięta, jeśli dobrze was będzie kojarzyła, nawet jeśli teraz dla niego nie będziecie pracować, to być może przypomni sobie o was za rok, kiedy będzie już zupełnie gdzie indziej w swoim życiu zawodowym. Jest jeszcze drugi aspekt tego wszystkiego. Mirek słusznie powiedział, żeby researchować, dowiedzieć się jak najwięcej o rozmówcy przed telefonem czy przed mailem do niego. Pamiętajcie, że prawdopodobnie wasz rozmówca po drugiej stronie albo zrobił, albo za chwilę zrobi to samo, tak? Poszuka was w sieci i będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej, jak wyglądacie, czym się zajmujecie i jakie jest wasze doświadczenie zawodowe. To daje znać, żeby dbać o swoją obecność w internecie, tak? W dzisiejszych czasach, w social mediach. Dobre zdjęcia, dobre dossier, dobrze opracowany LinkedIn albo inny portal poświęcony pracy. O te rzeczy trzeba dbać. Ludzie naprawdę będą was researchować. Nie to? Dobrze, mamy już klienta, jest zlecenie. Dla nas najważniejsza decyzja to, kto będzie miał kontakt z klientem. Jak pewnie zauważyliście, jesteśmy z Mirkiem, mimo podobnego wzrostu, dość różnymi charakterami, dość różnymi rodzajami ludźmi. Ja jestem konkreciarzem, skupiam się na merytoryce, nienawidzę długich spotkań, długich rozmów telefonicznych, chciałbym mieć ustalenia jak najszybciej z głowy i siąść już do konkretnej roboty, do projektowania. Mirek lubi sobie pogadać, uwielbia gadać z ludźmi, uwielbia kontakt z ludźmi, świetnie, ale klienci też są różni i mają różne oczekiwania. Czasami potrzebują kogoś tak merytorycznego i konkretnego jak ja, czasami potrzebują dopieszczania, jeśli chodzi o relacje. To są rzeczy, które bardzo starannie sobie planujemy i przygotowujemy się do tego, kto ma rozmawiać z klientem, kto ma prowadzić projekt, czy mamy robić to wspólnie, czy przerzucać się konkretnymi segmentami. Być może powinniśmy się tak podzielić, że Mirek rozmawia z jedną osobą z tej firmy, ja z drugą. Zdarza się, że klient jest na tyle specyficzny, że prowadzi tego tylko i wyłącznie jeden z nas, bo obecność drugiego po prostu mogłaby zaszkodzić. Oczywiście dajemy sobie pełne wsparcie merytoryczne, ale od kontaktu jest tylko i wyłącznie jedna osoba. Są klienci, którzy mnie będą uważać po prostu za niekompetentnego, dlatego że Marcel jest strategiem i projektantem w jednym. I są klienci, którzy już na spotkaniu chcą dostać konkrety. Tak, czyli tak, idziemy w tą stronę, idziemy w prawo, idziemy w lewo, idziemy prosto, tak? I są też klienci, z którymi na pewno Marcel by się pozabijał. To po prostu na bank. Są klienci, którzy boją się Marcela. I ja to bardzo często wykorzystuję. Jest jedna pani, która jeśli coś od nas chce, to ja mówię, Państwo, ale Marcel ma inne zdanie. A jeśli pan Marcel ma, to nie, to absolutnie nie.
Mam jeszcze coś opowiedzieć o tych klientach? Nie, Tak patrzysz niepewnie. Przejdźmy dalej. O tym, jak różni są ci Dobrze, klienci. opowiem jedną sytuację jeszcze. Mamy jednego klienta, który bardzo lubi się spotykać. Marcel na spotkaniu bywa 15 minut, po czym ostentacyjnie wstaje i wychodzi. Klient bardzo lubi spotkania. Ja też lubię się spotykać, ale kiedyś była taka sytuacja, że no po prostu miałem inne zajęcia, tak? A takie spotkanie z nim kończy się na 3-4 godzinach. I to było zimą. I my zrobiliśmy taki patent, że po prostu nie włączyliśmy grzejników w sali konferencyjnej. I spotkanie trwało rekordowe 20 minut. Czasem też jest szybko, jeśli chodzi o cały przebieg obsługi klienta. Teraz mamy na tapecie sieć stacji paliw, gdzie klient po prostu nie ma czasu, tak? A zaufał nam na tyle i wychodzi z założenia, że pracuje z fachowcami, czego zresztą daliśmy mu już dowody, że zostawia nam absolutnie wszystko. To jest pierwsza prezentacja, którą pamiętam, która trwała z zegarkiem w ręku 2 minuty, tak? Tak, ja pamiętam, klient wszedł, już pierwsze co zrobił, to spojrzał na zegarek. Tak. Po 2 minutach tylko powiedział, panowie, kiedy? I podobnie wyglądała praca nad stroną www. Normalnie dzieli się to na bardzo krótkie etapy, gdzie klient akceptuje poszczególne części, tak? Czyli najpierw pracujemy nad ogólną koncepcją, pomysłem, nad strukturą strony, nad funkcjonalnością, projekt graficzny, skład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj klient powiedział, chcę stronę, ile na to potrzebujecie? Potrzebujemy na to 1,5 miesiąca. Dobrze, do zobaczenia za 1,5 miesiąca. I ja za 1,5 miesiąca przychodzę, odpalam stronę na komputerze i pokazuję stronę, która działa, która jest klikalna, gdzie są napisane teksty, wrzucone zdjęcia, rendery, gdzie personel jest już przeszkolony, jak obsługiwać daną stronę. Tutaj pani Hela aktualizuje raporty, tutaj te części importujemy z takiego portalu, tutaj jest CMS. No i taka praca właśnie w ten sposób wyglądała przy takim kliencie. Klient spojrzał, powiedział, dobrze, jest super, idziemy dalej, tak? Ale tak nie róbcie. To jest bardzo ryzykowna sprawa, bo klient może powiedzieć, kurczę, nie podoba mi się to. Ten klient akurat daje nam naprawdę 100% zaufania, daje czystą kartkę, ale to jest trudna sprawa. Tu naprawdę można się wysypać na takim prowadzeniu projektu. Czasem proces jest dłuższy i to przykład klienta z drugiego końca skali, tak? Firma deweloperska Miastologia, nad którą teraz pracujemy. Tutaj ta współpraca jest do tego stopnia ścisła, że ja od pół roku spędzam 4 dni w tygodniu właśnie u klienta, pracując tylko i wyłącznie nad jego ofertą, bo taki jest rodzaj i tego produktu, i sposób myślenia o nim klienta. Mnie to osobiście bardzo cieszy i mam z tego ogromną satysfakcję, bo poczuwam się wręcz do udziału w tworzeniu oferty. Dla mnie to jest bardzo cenne i nowe doświadczenie, ale łączy się też z ogromnym zaangażowaniem czasowym, intelektualnym, dużym wysiłkiem, ale przynoszącym też ogromną satysfakcję. Tak jak powiedziałem, klient z zupełnie drugiego końca skali, jeśli chodzi o nakład pracy i wysiłku, łączący się po prostu z dopieszczeniem go i z omówieniem każdego najdrobniejszego detalu. Dla mnie jako projektanta to chyba ukoronowanie mojej działalności projektowej, praca z klientem, który tak jak ja dba i zależy mu na każdym detalu tego wdrożenia. Kilka dobrych porad wuja Mirosława. Wypisaliśmy sobie kilka grzechów głównych. I chyba takim najważniejszym grzechem to jest pycha. Jestem takim super projektantem, że ten klient jest na mnie skazany. I tak nie jest. Na tej sali jest 1500 potencjalnych projektantów, którzy z powodzeniem mogą wykonać tą samą pracę. Naprawdę klient nie jest na nas skazany. Warto dbać o relacje i warto dbać o tego klienta. Drugi grzech główny projektanta to wiem lepiej. Ja osobiście im dłużej pracuję w tym zawodzie, tym bardziej słucham klientów. Może wynikać to z faktu, że ci klienci, których mamy, są tacy, jacy są. Znamy się długo, często obsługujemy ich od dłuższego czasu, znamy się, mamy u nich dużo zaufania i też lepiej ich rozumiemy i
podkreślam, warto słuchać klientów. Pamiętajcie, że oni najwięcej wiedzą o branży, w której działają, najczęściej zjedli na niej zęby i wiedzą o co chodzi w każdym momencie. Bardzo często w tym zawodzie postawą jest postawa lekko obrażonego artysty, który strzela focha, kiedy coś pójdzie nie po jego myśli, kiedy jego projekt się nie spodoba albo kiedy coś zostanie skrytykowane. Pamiętajcie, że z klientem gracie w jednej drużynie, tak? I to ma być partnerstwo, a nie przepychanka. Powinniście się słuchać nawzajem i reagować na to, co mówi druga strona. Lenistwo. Często jest tak, że po prostu skupiamy się na nowym, fajnym projekcie, nowym, fajnym kliencie. A klient wysyła nas maila z prośbą o to, żebyśmy po raz 5., 6. czy 7. wysłali mu to logo, bo on gdzieś się zgubił. Trzeba odpisywać, trzeba się komunikować z tym klientem, bo on po prostu oczekuje pomocy, oczekuje jakiejś stałej obsługi. Jakoś to będzie. No to jest też częsta historia. Tak? No, bierzemy sobie projekt, mamy 3 noce, na pewno uda nam się. Mierzmy siły na zamiary. Jeśli jest jakiś kłopot, jeśli jest jakiś problem, warto wcześniej zadzwonić do klienta i z nim porozmawiać, powiedzieć, jaki jest problem. Brakuje mi kilku dni. Prawdopodobnie naprawdę nie będzie problemu, tak? Ale warto wcześniej sygnalizować potencjalne problemy. I ostatni grzech główny to reakcje w sytuacjach kryzysowych. Znamy to z doświadczenia i nam się to zdarzało i czasami nasi kooperanci czy freelancerzy, z którymi pracujemy, też grzeszą w ten sposób. Chowanie głowy w piasek i zła reakcja w sytuacjach kryzysowych, które w tym zawodzie i w tej branży są nieuniknione. Pamiętajcie, że im wcześniej zaczniecie rozmawiać z klientem o tym, że coś jest nie tak, że coś nie wyszło, że z czymś się nie wyrobicie, że nie dotrzymacie jakiegoś terminu, tym lepiej. Pewnie pojawią się emocje, pewnie pojawią się nerwy, ale zapewniam, że będą o wiele mniejsze niż w sytuacji, kiedy pójdziecie na przeczekanie, kiedy nie odbierzecie telefonu albo wymyślicie jakąś historyjkę, żeby uspokoić klienta. To tyle o grzechach, a teraz dobre praktyki. Komunikacja to jest chyba taki największy kłopot freelancerów. Nie odbierają telefonów. Jeśli nie odbiorę telefonu, to znaczy, że nie ma problemu. Nie, no jest problem. I warto zadbać o tą komunikację, warto oddzwonić, jeśli nie odebraliśmy telefonu, warto odpisywać, szybko odpisywać na maile. To jest bardzo prosta rzecz, a naprawdę potrafi zawalić najlepszą relację z klientem. To jest to, co Marcel już mówił. Nie skupiajmy się na tym, kto zawalił. To, że Marcel przysłał materiały późno. To, że klient przysłał materiały późno. Kto jest winny danej sytuacji. Nie, skupmy się na problemie i na jego rozwiązaniu. To też właściwie podkreślenie tego, o czym powiedziałem i czym często grzeszą projektanci. Słuchaj klienta bardzo często, o dziwo, ma rację. Ale też nie daj sobie wejść na głowę i tu trudno coś doradzić, tak? Myślę, że to kwestia doświadczenia, jak wyważyć słuchanie, partnerstwo, traktowanie klienta na równi albo traktowanie projektanta przez klienta na równi, ale też postawienie w pewnym momencie grubej kreski i niedopuszczenie do tego, by ją przekroczyć, bo jakość projektu na tym straci, w związku z tym my stracimy, w związku z tym w perspektywie klient też pewnie straci. Ta część to był taki przydługi wstęp właściwie do pytań, które przysłały nam dziewczyny z elementarza projektanta, kiedy spytaliśmy, czego spodziewają się po naszym wystąpieniu. Stwierdziliśmy, że żeby nasze odpowiedzi na te pytania były pełne, powinniśmy przygotować przydługawy wstęp i coś więcej opowiedzieć o studio. Teraz skupimy się dokładnie na tych pytaniach, które otrzymaliśmy. Pierwsze z nich brzmiało, czym różni się współpraca z kulturą od pracy z klientem korporacyjnym i z klientem z małej firmy. Dla mnie odpowiedź jest dość krótka, bo jeśli mówić o relacjach z klientem, to współpraca między kulturą, dużą firmą, a małą firmą nie różni się niczym. Wszędzie mamy do czynienia z ludźmi po drugiej stronie i ci ludzie są przeróżni, tak? I w kulturze, która wydawałoby się, że jest wspaniałym kąskiem dla projektantów, jeśli chodzi o wyżycie się artystyczne, zdarzają się bardzo trudni partnerzy, zdarzają się super niefajne sytuacje, bywa różnie, tak?
Klient korporacyjny wydawałoby się, że to najgorszy potwór, jaki może czyhać na projektanta. Tam też pracują ludzie i tak naprawdę wszystko zależy od tego, na kogo trafimy po drugiej stronie. Czy jest to osoba decyzyjna, czy ten mechanizm korporacyjny działa tak, jak trzeba i osoba, z którą rozmawiamy, czy działo, z którym współpracujemy, jest dobrze zorganizowane, czy ktoś ma do nas zaufanie, czy nie ma zaufania, czy zrobiliśmy na początku dobre wrażenie, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trudno nam znaleźć jakieś wyraziste relacje, myśląc o relacjach, trudno nam znaleźć jakieś wyraziste różnice między tymi trzema rodzajami partnerów. Myślę, że wszystkich powinniście szanować, a to, na których się skupiać, to już zależy od was. To, co was najbardziej cieszy, czy wolicie pracować dla kultury, czy być może cieszą was bardziej konkretne wyzwania ze świata biznesu. Dla nas i te są atrakcyjne i we wszystkich się spełniamy, bo ważni w tym są ludzie. Kolejne pytanie. Co zrobić, żeby klienci nas pokochali i chcieli polecać nas znajomym? Jakie są dobre praktyki, zapraszanie na obiady i tak dalej? No już w sumie rozmawialiśmy i mówiliśmy o tym, jak my staramy się budować te relacje. Czy my zapraszamy na obiady? No tak, czasami chodzimy na obiady z klientami, ale to jest, nie zapraszamy ich na obiad po to, żeby coś załatwić, tylko to jest po prostu naturalne. Przyjeżdżają do nas na spotkanie, mamy chwilę czasu, więc zapraszamy ich na obiad i idziemy i po prostu dalej sobie już rozmawiamy o rzeczach, które niekoniecznie są związane z projektem czy z jego jakimiś tam zagadnieniami, ale to jest bardzo indywidualna sprawa i myślę, że każde studio troszeczkę inaczej do tego podchodzi. Kolejne pytanie, czy klienta można edukować, w jaki sposób to robić, żeby go nie urazić, jak go przekonać do zmiany swoich przyzwyczajeń i namówić na coś super? W tym pytaniu jest założenie, że klient jest głupszy od nas, przynajmniej tak je odebrałem i chciałem podkreślić to, co powtórzyliśmy już kilka razy. Klient jest dla nas partnerem, powinien być dla nas partnerem. I tak naprawdę to my uczymy się od siebie nawzajem, tak? My dowiadujemy się bardzo wiele o dziedzinach czy branżach, o których nie mielibyśmy zielonego pojęcia. Poznajemy nowych ludzi, czasami z innego zakątka kraju, czasami z innego kraju. Traktujmy to jako okazję do uczenia się czegoś nawzajem, a nie jakiegoś straszliwego edukowania klienta jako takiego. Co do samego edukowania klienta, my to nazywamy staraniem się o zrozumienie. Cały nasz kontakt z klientem, sposób w jaki prezentujemy projekty, jak je przygotowujemy, jak o nich mówimy, jest ukierunkowany na to, żeby klient zrozumiał, o co nam chodzi, żeby to nie było tak, że upieramy się przy jakiejś wizji, bo tak, tylko nasza decyzja wynika z tego i z tego i z tego i z tego, że zrobiliśmy dobry research, z tego, czy zrozumieliśmy temat, z tego, że kilka godzin z klientem o tym wszystkim rozmawialiśmy. Prezentacje, które przygotujemy rozpoczynają się zwykle od bardzo, bardzo długich researchów, w którym tłumaczymy klientowi, jak wygląda otoczenie branżowe wokół niego, jak to się robi na świecie, na czym polega nasza praca, czego oczekujemy od tego projektu, na czym polega problem. Staramy się, żeby zrozumiał. Nie traktujemy tego jako edukację. W naszym dobrze pojętym interesie jest to, żeby nasze intencje i nasza praca zostały dobrze zrozumiane. Często, szczególnie ci mniejsi klienci, mają swoje przykładowe logo, z którego są super zadowoleni. To są ich dzieci, oni się maksymalnie z tym identyfikują. I tutaj jest dosyć trudna sprawa, żeby komuś powiedzieć, no słuchaj, ale to logo musimy zmienić, tak? I ta część researchowa i ta część merytoryczna, ona nam bardzo pomaga do tego, żeby wybronić jakieś zmiany, które proponujemy. My często analizujemy loga, tak? Mówimy, dlaczego coś powinno się zdarzyć i w związku z tym możemy to zastosować, tak jak ty sobie to wyobraziłeś, ale to nie załatwia nam pewnych problemów, które ciągle mamy z czytelnością znaku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego proponujemy pójść dalej i nasza propozycja jest taka, taka i taka. I to naprawdę pozwala wybronić projekt.
Kolejne pytanie. Jak radzić sobie z klientem trudnym, roszczeniowym, zmieniającym zdanie? Jak uchronić się przed milionem poprawek? Może umówić się na konkretną ilość poprawek, za każdą następną nie naliczać opłaty? W dużej mierze na to pytanie już odpowiedzieliśmy. A jak uchronić się przed milionem poprawek? Tak, umówić się na konkretną ich ilość, ale wiecie, jak to bywa z umowami. Czasami trudno dojść w trakcie pracy, z czego te poprawki wynikają, kto wprowadza tą zmianę, z czego ona się wzięła. Musimy to zostawić własnemu wyczuciu sytuacji, czy godzić się na jakieś poprawki, których nie ma w umowie, czy nie. No, to jest bardzo indywidualna sprawa. Nam zdarzają się projekty, które są wręcz dziećmi poprawek. Robiliśmy Radio Kraków i tam było po prostu dziesiątki tych poprawek i zmian. Ale efekt końcowy wiemy, że jest dużo lepszy niż te pierwsze koncepcje, z którymi przychodziliśmy do klienta i mimo tego, że naprawdę trafiało nas, że wracają do nas kolejne poprawki i my kolejny raz się spotykamy i rozmawiamy o tym samym, to jednak ta ostateczna wersja jest naprawdę dużo lepsza niż te pierwsze rzeczy. Jak efektywnie komunikować się z klientem, jak przedstawiać projekty, wchodzi na spotkania, czy zdalnie, Skype, mail, jeszcze inaczej, jak uchronić się przed nierzetelnym klientem? To może pierwsza część, bo to jak gdyby dwa różne pytania. Jak efektywnie komunikować się, jak przedstawiać projektów? Jeśli tylko macie możliwość, spotkajcie się osobiście w kluczowych dla projektu momentach. Pierwszy to poznanie się, tak? Zwłaszcza przy dużych projektach ważnych dla klienta jest bardzo ważne, żeby stanąć twarzą w twarz i zobaczyć, z kim się ma do czynienia i to jest ważne dla obydwu stron. Drugi kluczowy moment, jeśli nie uznacie, że jakieś spotkanie po drodze debriefujące, dodatkowe jest potrzebne, to prezentacja projektu. Tu też, co by się nie działo, staramy się takiej prezentacji dokonywać osobiście, ponieść wysiłek dojechania czy dolecenia samolotem do klienta i zaprezentowania mu swojej pracy osobiście. Można to zrobić przez Skype'a, maila, ale to nigdy nie jest to. Bezpośredni kontakt jest jednak super ważny. Najgorszą dla Was możliwą sytuacją jest moment, w którym to ktoś będzie sprzedawał Wasz projekt i do takiej sytuacji staramy się nie dopuszczać i nasza strategia budowania relacji i kontaktu z klientem zwykle polega na tym, żeby mieć kontakt, dojście do osób decyzyjnych, stojących jak najwyżej w hierarchii, tych, które podejmują decyzje. Często bardzo dużo wysiłku poświęcamy na to, żeby się do nich dopchać i przynajmniej prezentację projektu dla nas bardzo kluczową dokonać przed osobami, które podejmują ostateczną decyzję, bo jeśli ktoś tą robotę tłumaczenia, co zrobiliśmy, wykona za nas, to nie zrobi jej to tak dobrze jak my. Jak chronić się przed nierzetelnym klientem, jakie są pierwsze oznaki i co wtedy robić? Coś właściłem. A, to jest tutaj, dobra, o, nawet odpowiedni obrazek. Jak ochronić się przed nierzetelnym klientem, jakie są pierwsze oznaki? Jakie są pierwsze oznaki? Unikanie rozmowy o pieniądzach, to pierwsza Nie bójmy oznaka. się rozmawiać o pieniądzach, tak? Pracujemy dla pieniędzy. Jeśli macie trudność powiedzieć, ile kosztuje jakiś projekt, to po prostu wyślijcie wycenę mailem. To nie jest żaden problem. Wtedy łatwiej wypowiedzieć tą cenę, ale klienci też zarabiają pieniądze i oni rozumieją to, że za tą pracę należą się pieniądze. Warto rozmawiać o pieniądzach i nie unikać tego tematu, jakoś to będzie, dogadamy się, jak skończymy. Nie, warto teraz już omówić kwestie formalne. Ile to będzie kosztować, ile będą kosztować kolejne poprawki. To naprawdę bardzo potem czyści te relacje. Bo potem wy macie pretensje, klient ma pretensje, a przecież mogli pogadać i tak dalej. Wszyscy mają pretensje, odchodzimy od siebie, koniec. Czy brać zaliczki, ile i kiedy? Jak egzekwować płacenie rachunków faktur, czy to się może przedłużać? Jak sobie z tym radzić? Czy brać zaliczki i kiedy? Kwestia indywidualna. My nie lubimy zaliczek, bo nas demotywują. Po prostu jak już mamy pieniądze w kieszeni, to nam się mniej chce i staramy się ich unikać. Ale jeśli sytuacja wskazuje na to, że dobrze było tą zaliczkę wziąć, to zalecamy, żebyście je brali. Będziecie się czuli bezpieczniej. Jest to też deklaracja dobrej woli ze strony klienta, tak? To, czy prosić o tą zaliczkę, też musimy zostawić waszemu wyczuciu. Nie ma nic złego w poproszeniu o zaliczkę. Zdarzają się klienci, którzy o tą zaliczkę sami pytają. Bywa po prostu różnie. Jeśli jest tylko taka możliwość, to ją po prostu bierzcie, będziecie się czuli bezpieczniejsi. Jak egzekwować płacenie rachunków i faktów, to kolega z egzekucji się wypowie.
kasa, misiu, no. Jak egzekwować płacenie rachunków faktur? Jeśli mamy dobre relacje, no to jest po prostu łatwiejsze. No po prostu dzwonię, pani Kasiu, no, minął już termin, przydałby się jakiś przelew, albo kiedy będzie ten przelew, tak? Przy trudniejszych, przy złych relacjach to jest kłopot, bo tu czasami może być tak, że to już jakby nie chodzi o to, żeby coś komuś zapłacić, tylko żeby komuś coś pokazać. I to jest trudne, dlatego warto dbać o te relacje, bo szczególnie w przypadku mniejszych i średnich przedsiębiorstw czy firm, my obsługujemy małe i średnie firmy raczej, to ja po prostu dzwonię do pana Krzysztofa, który jest właścicielem firmy i to on decyduje, czy idzie przelew, czy nie idzie przelew. Te osoby decyzyjne, ja jeszcze wrócę do tego, to często też jest języczek uwagi, czy my chcemy dalej obsługiwać, czy dalej rozmawiamy z tym potencjalnym klientem na temat współpracy, czy nie. Jeśli się okazuje, że nie będziemy mieć dostępu do osób decyzyjnych, dla nas to już jest mało komfortowa sytuacja, kiedy ktoś idzie i będzie bronił nasz projekt. To raczej wtedy jesteśmy na nie, prawda? Czy nie? Tak, chyba tak. A tak czy tak dobrze mieć podpisaną umowę, to chyba oczywiste. Dobrze mieć w kosztorysie rozłożone te płatności tak, żeby przedłużające się zlecenie jednak przynosiło wam jakieś pieniądze. No i dobrze mieć podpisane przez klienta faktury, tak na wszelki wypadek. Oczywiście zdarzają się też sytuacje, że klient na przykład ma kłopoty finansowe. Tak? No po prostu, no jest tak, że czasami przychodzi taki moment, że klient ma na przykład problem z płynnością. Warto wtedy się spotkać i porozmawiać szczerze o tej sytuacji i tu dobrym wyjściem jest zaproponowanie po prostu harmonogramu spłat. Czyli po prostu zadanie sobie pytania, na ile możemy sobie pozwolić w przyszłym miesiącu, co nas czeka w przyszłym miesiącu. To też dobrze czyści te relacje. To wszystko z naszej strony. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zadawania pytań.